Siemanko, dzisiaj zajmę się montowaniem nowego silnika w maszynie do szycia, więc od razu przechodzimy do roboty. Dzisiaj zamontujemy silnik serwo na 230 V. Ogólnie to ja montuję to na swojej maszynie. Nie traktowałbym tego jako jakiegoś konkretnego poradnika. Nie wiem też, czy nie trzeba mieć do tego jakichś konkretnych uprawnień. Miałem też kiedyś taki przypadek, że sklep nie chciał sprzedać mi silnika do użytku prywatnego ze względu na to, że nie miałem uprawnień elektrycznych, więc każdy inny sklep to sprzedaje bez problemu. Dzisiejszy pacjent, ledwo mi się przypomniało, że miałem nagrać o tym film, więc już wstępnie wywierciłem sobie otwory pod silnik. Cały zestaw, jaki kupujemy, składa się z takiego silnika, z programatora czy sterownika i do całości mamy jeszcze cięgno i cięgno montujemy w tym miejscu, a drugi koniec do tej pewnej części maszyny, która też jest w rowerze, ale nie będę używał tego słowa, bo jest coraz bardziej wrażliwe, więc na razie odkładam sterownik. I teraz tak, wymieniając silnik, najpierw odkręcamy ten stary, który był założony na maszynę. No i w 99% przypadków te otwory, które tutaj były wykonane wcześniej, nie będą nam się zgadzały i będziemy musieli wywiercić nowe. Wyznaczając nowe otwory, najpierw stawiam silnik na blacie w ten sposób i staram się go ustawić tak, żeby to koło schodziło się w miarę możliwości z kołem w maszynie i było w świetle tego otworu, który jest w stole. Jeśli mam to mniej więcej dobrze ustawione, to wyznaczam otwory, tak jak tutaj widać. I te nowe otwory dobrze, żeby były w połowie długości tego całego kanałku, który jest w tym miejscu. Dzięki temu będziemy mieli jeszcze sporą regulację, żeby ten cały silnik przesunąć w jedną lub w drugą stronę, tak żeby ten pasek nie tarł o krawędź blatu. W zależności jaki wcześniej był założony silnik i jaka to była maszyna, te otwory w tym przypadku wyszły prawie w tych samych miejscach, tylko lekko przesunięte, ale w innych maszynach wychodziły mi całkiem gdzie indziej. Czasami był mały silnik i musiałem całkiem przesunąć te otwory w prawo, więc to jest kwestia maszyny, którą mamy i silnika, który był wcześniej założony. Więc w następnej kolejności wiercimy otwory i za chwilkę będziemy przykręcali silnik. Śruby mam przygotowane, jak też to często bywa, te, które są w zestawie, nie do końca będą pasowały, zazwyczaj w tym miejscu. Te śruby, które były razem z silnikiem, są dość długie i nasz stół grubościowo nie zrekompensuje tej długości całej śruby i tutaj będzie nam się blokowała o tą część obudowy. Więc musimy się zaopatrzyć też w jedną krótszą, tak żeby dało się to wszystko przykręcić. Dodatkowo można dokupić jeszcze do tych silników gumy, które będą amortyzowały jakiekolwiek wstrząsy, no ale ten silnik tak cicho pracuje i można powiedzieć bez żadnych wibracji, że ja nie używam takich rzeczy. Montujemy więc śruby. Nakrętka, podkładka i możemy też użyć takiej sprężynowej podkładki. Najpierw przykręcam lekko podkładki z nakrętką na samym końcu. No, mam wszystko złapane. Lekko to poluzowuję, tak żebym mógł przesuwać tym silnikiem. Kolejnym etapem jest poluzowanie tej śruby, więc najpierw odkręcam tą górną. Służy ona do regulacji całego silnika przy naciąganiu paska. Zbiorę teraz mój zestaw pasków
i próbujemy coś dopasować. Najpierw przez szczelinę na kółko. I jak widać, ten jest za krótki przy każdym ustawieniu, jakie możemy zrobić. Tutaj mamy wymiar na pasku, czyli ten pasek ma 1000 mm, więc metr. No i szukam teraz czegoś dłuższego. Ten przykładowo ma 110. No i sprawdzamy, czy będzie dobry. Jeśli dociągniemy w tą stronę, to ten pasek się napina i jak widać w tym miejscu mamy jeszcze regulację, żeby go bardziej napiąć. Więc pasek jest odpowiedni. Teraz sprawdzamy cały ten układ, jak ten pasek jest ustawiony, czy nie ociera o żadną z krawędzi stołu, czy nie jest jakoś tak przekrzywiony. Jeśli takie ustawienie mi odpowiada, to dokręcam śruby, tak żeby ten silnik mi się już nie przesunął. Tą śrubę odkręcę. Zapomniałem dać podkładki. Wszystko się trzyma, więc teraz pozostaje wyregulować naciąg paska. Może zobaczymy to od boku. Ten naciąg paska, który teraz widać, jest za luźny. Musimy dociągnąć silnik do siebie i otrzymać mniej więcej coś takiego. Teraz dokręcamy tą śrubę i drugą. Będziemy chcieli jeszcze naciągnąć, to po prostu dokręcamy tą dolną, a górną kontrujemy. No i dobra, silnik mamy zamontowany, wszystko tutaj się trzyma. Teraz montujemy regulator. Te silniki naprawdę bardzo fajnie są zrobione, ponieważ nawet jakbyśmy chcieli się pomylić, no to nie zdołamy tego zrobić. Tą wtyczkę jesteśmy w stanie podpiąć tylko w tym miejscu, w żadnym innym i podobnie każdą inną. Ta ma 6 bolców. Teraz wciskamy kabel tu, żeby nam gdzieś nie podszedł pod obudowę i przykładamy w jakimś miejscu, gdzie byśmy chcieli to przymocować. Musimy sprawdzić, czy ta obudowa nie wychodzi nam tam, gdzie jest otwór od paska, albo ją mocujemy tutaj, albo po zewnętrznej stronie nogi od stołu, w zależności od potrzeb. Musimy to na spokojnie zrobić, sprawdzić, czy te kable nam wszystkie starczają do podpięcia. No i następnym krokiem jest wyznaczenie otworów. Możemy skorzystać z ołówka. Ja to zazwyczaj robię tak, że zaznaczam tutaj gwoździem albo jakimś szpikulcem i po drugiej stronie tak samo. Z tyłu jest też ciekawie to zrobione, bo mamy takie dłuższe nacięcie. No i po wyznaczeniu otworów dobrze jest nawiercić je cieńszym wiertłem, bo te blaty od maszyn do szycia są dość twarde i łatwo ukręcić śrubę przy wkręcaniu. No i ja montowanie tego regulatora zaczynam od przykręcenia tej tylnej śrubki. Robię to tylko tak do połowy gdzieś, żebym mógł to nacięcie wcisnąć na śrubę. O tak, teraz, żeby to było ruchome. I dopasowuję przednią śrubę do otworu, który zrobiłem tu na przodzie. Dokręcamy to z umiarem, żeby nic nam nie pękło. To jest chyba aluminiowa obudowa i wszystko się trzyma. Tutaj mamy wszystkie podłączenia, więc zaczynamy. Montujemy największą wtyczkę. Zakładamy też osłonkę na to. Montujemy teraz drugą, która ma 6 otworów. I także osłonka.
Pozostałe wtyczki są na pozycjoner oraz lampkę. Możemy także zamontować tutaj osłonę, która jest razem z silnikiem, ale jak się pewnie domyślacie, ja tego nie robię. BHP się kłania, ale ja trochę inaczej odczytuję ten skrót. Bezpieczeństwo hamuje pracę, więc u mnie tak to wygląda. Warto jeszcze przed tym, jak wystartujemy z tym wszystkim, sprawdzić moc silnika. Chwilkę Wam pokażę. Tutaj mamy wszystkie parametry silnika. I podobnie jest tutaj, tylko to już mamy trochę pozakrywane. Teraz montujemy cięgno. Rozkręcam je w tym miejscu, tak żebym mógł rozłożyć to na dwie części. Odkręcamy śrubkę z podkładką. No i teraz tutaj mamy element, który będzie nam załączał silnik. I na którymś z otworów mamy dwa do wyboru. Dokręcamy tą pierwszą część. Druga część montowana jest tutaj od tej części od rowera, czy od roweru. Teraz nakładam. I ustawiamy to według naszych potrzeb, tak żeby nam było wygodnie. Niektórzy lubią, jak to jest bardziej pochylone, niektórzy bardziej w pionie. Jeśli mamy ustawione, dokręcamy śrubkę. I prawie gotowe. Niezależnie czy montujemy tu osłonę, czy bez osłony, każdy robi to na własną odpowiedzialność zawsze i tak. Warto spiąć te kable, tak żeby gdzieś tu nam się nie wkręciły, żeby to kółko podczas pracy nie przecierało nam o tulinę kabla, więc dobrze jest to złapać. Ja za chwilkę sobie przyłapię to do tej nogi od stołu i będzie wszystko z dala od paska i od koła silnika. A teraz przechodzimy do testów. Przed startem jeszcze przekręcam ręcznie, żeby zobaczyć, czy wszystko chodzi bez jakichś oporów. I teraz włączamy. Jak widać, szyje nam do tyłu, więc teraz musimy pozmieniać w regulatorze. Tutaj mamy zmianę kierunku szycia. Pod P zmieniamy wszystkie te programy, a pod S i kręci się w drugą stronę. I teraz jak mamy P, to także ten pasek czerwony przemieszcza się w drugą stronę. I teraz szyję do przodu. Także silnik mam zamontowany. W kolejnym odcinku będę montował pozycjoner. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.